Sylwia Gawrysz, firma Carbohort. Znajdujemy się w przepięknym gospodarstwie, które liczy sobie prawie ćwierć wieku, w gospodarstwie pana Bogdana. Dzień dobry panie Bogdanie. Pan Bogdan Królik, no guru produkcji kwiatów i bulw. Dobrze to powiedziałam? Dobrze, jestem producentem kwiatów ciętych i reproduktorem roślin cebulowych. Także w naszym gospodarstwie na powierzchni 25 hektarów reprodukujemy rośliny cebulowe, tak jak pani była uprzejma już wspomnieć, od ćwierć wieku, czyli na drugi rok będzie 25 lat, jak zajmujemy się tym tematem. I oczywiście przez te 25 lat zdobywaliśmy różne doświadczenia. Jednym z tych doświadczeń chcielibyśmy się dzisiaj z Państwem podzielić, jak robimy podłoże kwiatowe, które do tej pory kupowaliśmy gotowe w renomowanych różnych firmach zagranicznych, natomiast nie spełniało one do końca naszych oczekiwań. W tym roku spróbowaliśmy właśnie robić podłoże kwiatowe do tulipanów i do lilii na bazie karbamatu, który dodajemy w 20% do mieszanki, którą sami tutaj mieszamy do ukorzeniania tulipanów. Widzimy właśnie tutaj 3 różne pryzmy. Na pryzmie z mojej lewej strony jest karbomat. Druga pryzma jest to żwir. I trzecia torf, który jest również używany do tego podłoża. A tutaj mieszanka gotowa. I tu już, tak? tu już wychodzi gotowa mieszanka. Oczywiście w różnych sportach, żeby uzyskać pH 6-6,5, tak jakie jest potrzebne do tulipanów, to różne proporcje trzeba użyć, żeby taki skład ale to pana uzyskać. Nie będziemy tutaj zdradzać. Tak, nie chciałbym. Każdy musi swoje jak gdyby myśli znaleźć i przenieść tutaj na to podłoże, które chce uzyskać, bo wiadomo, inne będzie podłoże do lilii, inne będzie zupełnie podłoże do tulipanów. Tutaj widzimy, że na tej pryzmie jest gotowe, uwodnione, nawożone, zdrenowane podłoże do tulipanów. Myślę, że będzie bardzo dobrze rosło. W tym podłożu w tym roku planujemy posadzić 3 miliony tulipanów, więc my mamy 5000 metrów powierzchni pod osłonami. Na jeden rzut wchodzi 1 milion tulipanów, czyli 3 takie rzuty będziemy starali się wyprodukować. Pierwsze tulipanki będą cieszyły oko na Dzień Babci, pierwsza produkcja, druga produkcja na okres walentynek, czyli 14 luty, kolejna 8 marca, Dzień Kobiet, następna Wielkanoc i ostatnia produkcja kwiatów ciętych tulipanowych to Dzień Matki. Także w tym roku spróbowaliśmy właśnie tą naszą podłoże do tulipanów wzbogacić karbomatem. No i możemy podzielić się, że właśnie 20%, które dodajemy do podłoża, stanowi świetny substytut do tego, żeby uzyskać piękne kwiaty. Zdrowe rośliny. Warto wspomnieć, że tulipanki, które uzyskuje się z naszej produkcji, różnią się tym od innych, zwłaszcza pędzonych w wodzie, tak jak hydroponika, gramaturą, bo te właśnie z hydroponiki uzyskują mniejszą gramaturę, 22 do 28 gram, natomiast nasze tulipany niestety uzyskują 35 do 50 gram, także są cięższe i dłuższe pędy. Ale przez to też potrzebują odpowiedniego podłoża, które jest właśnie tym tajemniczym czynnikiem, który zmienia jakość roślin. A jakość niestety w obecnych czasach jest bardzo istotna. Czy możemy naszym widzom pokazać, jak wysadzamy te roślinki w to podłoże? Oczywiście, to będzie drugi etap naszej rozmowy i już będziemy właśnie przechodzić, żeby pokazać to wszystko. Chodźcie z nami.
Znajdujemy się w miejscu, gdzie mogą Państwo zobaczyć, w jaki sposób wysadzane są bulwy właśnie do podłoża, które wzbogacamy karbomatem. A o tej technologii opowie nam sam właściciel. No właśnie tak jak Pani wspomniała, jesteśmy przed skrzyneczkami, które będą używane do kwiatów ciętych, do produkcji tulipanów na okres Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki. Tutaj mamy już gotową skrzynkę posadzoną z cebulami tulipanów o obwodzie 12 cm. Może wyjmę jedną, żeby pokazać. Obwód to jest właśnie ta część 12 cm, czyli to są jak gdyby ten największy wybór tulipanów, bo one do tych właśnie 12 plus dorastają i z takich właśnie cebul będziemy mieli najpiękniejsze kwiaty. Ilość posadzonych cebul do takiej czarnej skrzynki, która ma rozmiary 60×40, to jest około 80 cebul, czyli z tej skrzynki będziemy mieli 80 pięknych tulipanów, o ile będziemy się bardzo starać. A od czego to zależy? Między innymi od podłoża. No od właśnie. tego podłoża, który wzbogaciliśmy karbomatem w ilości około 20%. Widzimy, że te podłoże jest bardzo żyzne, pulchne i praktycznie to jest element wyjściowy, w którym zaczyna się wszystko dziać z tym kwiatkiem. Począwszy od podłoża, od posadzenia, od gęstości, od podlewania, od ukorzeniania. Jest to złożony proces technologiczny, na który właśnie te podłoże ma też istotny wpływ, bo jeżeli użyjemy złego podłoża, nie o takim zasobności składników pokarmowych, o odpowiednim drenażu, o innej pH. zawartości pH, to po prostu nigdy nam się nie uda uzyskać pięknych kwiatów. Będziemy mieli takie kwiatki, jak mówiąc kolokwialnie w marketach, 22 do 28 gram. Te cebule, myślę, że na tym pięknym podłożu wydadzą zupełnie inne kwiatki o gramaturze 35-50 gram. Pędy będą długości 45 do 50 cm, czyli zupełnie inna jakość będzie tych Czyli kwiatów. możemy powiedzieć, że tak naprawdę początek zaczyna się tu, jak wszędzie. Początek Dokładnie. zaczyna się Tak, a reszta to jest po podłożu. prostu dużo tych pośrednich elementów, na które mamy jakiś wpływ, możemy sterować, ale jeżeli użyjemy złego podłoża, zbyt zlewnego, o nieodpowiednim pH, o złej strukturze po prostu, to praca nad ładną rośliną jest trudna. to już się nie da tego po prostu na żadnym etapie nadrobić. Wiadomo, jeżeli będzie mniej zasobne podłoże, możemy jeszcze uzupełnić go nawozem w cyklu produkcyjnym, ale tak naprawdę podłoża już nie zmienimy. Dokładnie. Także to jest bardzo istotny element, nad którym warto się zastanowić. Czasami warto wydać więcej pieniążków na podłoże. Na początku, bo to później są oszczędności. Tak, oczywiście, że to wszystko później się przekłada na jakość tego efektu finalnego, którym ma być dobra zdrowotność i dobra jakość kwiatków. Tak wygląda już gotowa skrzynka posadzona. Oczywiście, żeby korzenie nie wypychały tej cebuli, tutaj przyjdzie jeszcze warstwa gruboziarnistego żwirku. Zostanie to również podlane dwukrotnie wodą, bo do tej pory te cebule były chłodzone przez okres 8 tygodni Na w sucho. komorach, Tyle się dowiedziałam. w komorach Na sucho. chłodniczych. Pani bardzo szybko chłonie wiedzę i tak zwane chłodzenie na sucho. Natomiast po posadzeniu do podłoża te cebule będą po prostu już chłodzone na mokro. No i po tym okresie chłodzenia, około tam 16 tygodni, właśnie tutaj dla tej odmiany Stronghold, będą przeniesione do osłon, czyli do szklarni lub tuneli ogrzewanych na okres 4-5 tygodni i po tym okresie mamy już piękny kwiat. Tu szykujemy na
Na jakie święto? To już jest na walentynki, bo w chłodni już mamy posadzone na dzień babci. Tu mogą Państwo zobaczyć istniejącą produkcję mieczyka. To tak. Dlaczego tu jesteśmy? Dlatego, że później, po zakończeniu produkcji, będą tu przyniesione skrzynie z tulipanami, ale w międzyczasie postaramy się w najlepszy sposób, jaki to jest możliwy, skondycjonować glebę produktami firmy Carbohort pod kolejną uprawę. Zastosujemy tutaj kwasy humusowe ze sporą granulą i postaramy się, by gleba była na tyle skondycjonowana, by rośliny mogły być zdrowe w kolejnym sezonie. To jest ważne, tak? Żebyśmy tę glebę... Tak, myślę, że to jest bardzo istotne, że po tej produkcji, która jak gdyby się kończy, bo jest to ostatni etap produkcyjny pod osłonami w naszej firmie. Jak widzimy, ostatnie mieczyki, bo uprawiamy ich 15 hektarów na polu. Wiadomo, że teraz już po przymrozkach na polu no nie można uzyskać takich pięknych pędów, więc ostatni etap pozyskiwania tych pięknych kwiatów odbywa się pod osłonami. Po zakończeniu tego procesu wszystkie pozostałe części zielone będą usunięte ze szklarni. Ziemia będzie właśnie, tak jak Pani wspomniała, wzbogacona tymi produktami, aby przygotować już po prostu podłoże pod kolejne etapy produkcyjne w następnym roku. Dziękujemy. Proszę uprzejmie.